Mardar w ogrodzie wita Państwa. Mardar w ogrodzie wita Państwa serdecznie i zaprasza na tenże film. A co w nim będzie? Otóż słuchajcie, napomknęłam raz, drugi i trzeci, że będę wykonywała pewną czynność moim arbuzom. Taką czynność, której wcześniej nigdy nie robiłam. Nie jest to przycinanie, bo przycinałam już pędy arbuziaczkom. To zatem co to może być? 6. jest to sezon uprawy arbuzów. No i zobaczcie, śledzę wszelkie informacje bacznie dotyczące uprawy za granicą. I co? I nie natknęłam się do tej pory na tą jedną czynność. I bym mogła ją wykonać, to muszę wydobyć coś, co jest do tego potrzebne z którejś z tych 2 paczek. A teraz zagadka, z której? Czy z tej długiej, niezbyt ciężkiej? Czy tu się znajduje to coś? A może w tej mniejszej, która jest ciężka? Ha, to zagadka, taka malutka. Chwila namysłu. To ja jeszcze tak chwilkę żartobliwie pobawię się tu z Państwem. Zobaczcie, jak wyglądają te sadzonki. Jest gęsto w pewnym miejscu. W innym niestety nie rosną tak dobrze. To jest stanowisko numer 2. A zanim otworzymy te przesyłki, to zapraszam na numer 1 stanowisko. Tam jest w ogóle pusto, bo zabrałam sadzonki, przesadziłam niedawno. Ale na chwilkę mały przerywnik. Zobaczcie, kolejne liliowce, które zakwitły u mnie. Tak wyglądają. Piękne. Kwiaty szybko przekwitają, ale zaraz pojawiają się następne, bo przecież pąki czekają w kolejności. No i teraz wkraczamy na stanowisko numer 1. Ciąg dalszy podpowiedzi, tak jakby. Spójrzcie, tu już jest o wiele gęściej zarośnięte. Są również puste placki. I patrzcie, jak to nierówno rośnie. Tu mamy taką wielką, okazałą sadzonkę. Tu nawet takie największe na dzień dzisiejszy arbuziaki. Quen Yellow odmiana. I ta sadzonka też jest taka długa. Ale tu, co się dzieje? Maluszek, który został niedawno przesadzony. Jeszcze daleka droga, by dogonił swych braci arbuzowych. Więc będę coś wykonywała, by tym ułatwić życie tym maluchom. No, domyślamy się? Zapraszam do przesyłki. Muszą być siły wyrównane i każda odmiana, każda sadzonka musi mieć szansę, by wydać owoc. Lecimy do przesyłek. No to co? Którą otwieramy? Czarna czy beżowa? Tą najpierw. Co jest pewne, to, że znajdują się tu w środku sprawy ogrodnicze. No dobra, przyspieszymy, bo tak trzymam Państwa w napięciu, ale może niektórzy z Was lubią tego rodzaju filmy, nagrania. Czasem myślę, że tak. Tylko że wiecie co? Jest jeszcze coś takiego, że jeżeli ktoś pisze w komentarzu, to już zdradza innym oglądającym sedno
tego zagadnienia, o którym napomykam, tak powiedzmy tajemniczo. I co? Czy to będzie służyło do czynności, którą pierwszy raz w życiu robię? Nie. Czyli tam się to coś znajduje. A to są, szanowni moi widzowie, patyczki bambusowe. Do czego mają służyć? No niestety te żółte tabliczki z podpisami, które widzieliście na stanowisku numer 1, one są już drugi sezon i po prostu jak się nazywa? Nóżki, od łodygi odłamuje się tabliczka z podpisem. Ale dobra, tamte muszą być takie już, jakie są. Natomiast do pozostałych, może 150 sadzonek, nie mam danych takich wysokich podpisów. Więc będę fiszki, które są już w dołkach, bo nie mam czasu na pisanie tych większych, po prostu będę przyklejała, żeby było widać, jaka tu rośnie odmiana, gdy przyjdzie jakiś tam zawiązany nam, prawda, owoc się pojawić i rosnąć. Bo wiecie, jak jest gąszcz, no to człowiekowi jest kiepsko grzebać. Może połamać pędy, by dojrzeć etykietę z podpisem. I jeszcze zanim otworzymy drugą przesyłkę, to chcę pokazać arbuz odmiana German. Już pewne, że jest zawiązany. Na tym stanowisku numer 2 jest kilka sztuk tej wielkości. Nareszcie i u mnie drgnęło w temacie owoców, arbuzów. Także tych patyczków mam 100 lub 150, a może nawet i 200. Już teraz nie pamiętam. W 2 rozmiarach. Te są deczko niższe. Pół metra lub i 40 cm mają. To światli ludzie. Ale tu jest jeszcze coś. Nasiona. A czego? Tego, co mi się skończyło, a być może, że jeszcze uda się i urośnie. Kapusta pekińska. Odmiana Polstar. Średnio wczesna. Zostało mi jedno jedyne opakowanie, zostało mi jedno jedyne nasionko poprzedniej kapusty pekińskiej, odmiana Bristol, ale z niej byłam niezadowolona i mąż też. No to co, to teraz tu sedno dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, jeszcze tu coś jest. Ja zapomniałam, że zamówiłam jeszcze coś, co mam, ale liczę na inny kolor, bo tego nie mam. Krwawnik pospolity. Pójdziemy później, pokażę, jak kwitnie. Czekam na ten oto żółtawy kolor, bo taki mi się nie trafił. Za to różne odcienie różu trafiło mi się i białe. A czynności tej, którą zrobię, nie chciałam robić, gdy padają deszcze z pewnego powodu. Zaraz powiem. A że deszcze padają już tydzień czasu, no to sami wiecie. Poczekać chciałam. Ciężka, oj ciężka. Zaglądamy. No, czy ktoś się z Państwa spodziewał czegoś takiego? Kupy drutu ocynkowanego. 50 sztuk jest tutaj. No i co ja z tym zrobię? 50, 100, 150, 200. To są szpile mocujące do agrotkaniny, czy też agrowłókniny. No i co? Co ta Mardar będzie robiła? Otóż będę przyszpilała pędy, by nie były szarpane wiatrem. I druga ważna czynność, bo pal 6, że szarpana wiatrem będzie taka oto jakby odnoga. Taki pęd. Nieraz był pęd szarpany wiatrem, był osuszany, filtracja powietrza. Ja będę robiła to głównie dlatego, żeby nie stykały się tak ze sobą
sadzonki, czyli wtedy jest mniejsze ryzyko załapania jakichś chorób, chociaż wiadomo, że choroby to i z wiatrem idą i tak dalej, i niekoniecznie z wiatrem, nie? Więc ja będę te pędy zakotwiczała. Będę nadawała kierunek, w którym chcę, żeby pęd szedł. Ten główny, również te boczne. Nie ma obawy, że zakotwiczenie taką szpilą zatrzyma pęd w miejscu. Nie, nie, nie. Spokojnie. Tu pozostaje to wszystko na stałe. Tu nam się wydłuża i rośnie dalej. Więc na spokojnie. Proszę bardzo. Także jest to czynność, którą pierwszy raz robię, a jak popatrzyłam na filmach za wschodnią granicą, Ukraina, Rosja, Białoruś, w Bułgarii, oni, no Bułgaria trochę nie wschód, nie? Ale wiecie, oni również zakotwiczają właśnie tego typu szpilami. Ale wiecie co? Może to być również drutem. Nie muszą być takie ładne. Tylko że ja już chciałam mieć coś ocynkowanego. Można wieszaki metalowe, jak ktoś posiada nadmiar, czy chce odmienić swe, prawda, w szafach te rzeczy, sprzęty, to można wykorzystać. Ja już chciałam mieć jednolicie. Ale dlaczego czekałam, aż deszcze przestaną padać? No bo słuchajcie. Ojej, ale się gibiło. Ojej. Chciałam po prostu, żeby obeschły liście z tego deszczu, z nadmiaru, żeby nie były, tak jak tu jest sadzonka nieduża, prawda? Ta jest jeszcze nieduża, ale jak są takie długaśne i gęsto ulistnione, no to co, takie mokre blisko siebie, ani to obeschnie szybko, więc dlatego chciałam po deszczach przyszpilać. Ale trzeba uważać na jedno, żeby nie wbić za głęboko, by ta poprzeczka nie zmiażdżyła za bardzo, nie dociskała pędu. No i co o tym sądzicie? Czy ktoś z Państwa spotkał się z taką metodą, z jednym z sposobów stosowanym w uprawie arbuziaków? To nie musi tylko dotyczyć arbuzów. Dynie, melony, coś co się płoży. No i tak jak zobaczcie, tu mamy tę odmianę German. Pokazałam owoc. Już jest. To również nie będzie tak szamotało tym, szarpało tym pędem z owocem. Jeszcze może odpaść i po co to komu. Więc tu mamy owoc, prawda? A ja tu już przyszpilę. Deczko dalej. I voilà. Gotowe. Dobrze. Teraz jest jeszcze po deszczach, więc grunt jest miękki. I w ten sposób nadajemy kierunek wzrostowi sadzonek i jej nadmiernemu rozkrzaczaniu się. Jak ten pęd podrośnie troszeczkę, pewnie za tydzień, to wezmę szpilę i tu bliżej przytulę, żeby nie szło mi tak tu. I teraz jak pokazywałam Państwu właśnie te wielkie sadzonki na stanowisku numer 1 i obok te malutkie posadzone, no to ma to ogromny sens. A też w tym sezonie, w tym roku, 6. rok uprawy, pierwszy raz przesadzam arbuzy. W życiu bym nie pomyślała, że będę taką czynność robiła, a zwłaszcza w połowie prawie że lipca, bo ja już przesadzałam ponad 10 dni temu i mają się dobrze, przyjęły się, lada dzień podejmą wzrost. Ale przesadzałam dziś ostatnią partię, 12 lipiec. Chodźmy jeszcze na chwilkę na stanowisko numer 1. Ale zobaczcie, tu jest tykwa. Tykwy też się płożą po ziemi, niczym arbuzy, ale one też pną się wysoko, wysoko. Mam już zawiązany pierwszy owoc tykwy.
kilka odmian jest. Po tych deszczach nareszcie wszystko już widać, że ruszyło. Nawet papryki i bakłażany. Nareszcie. A jeszcze zobaczcie, tu w tej skrzyni wreszcie zaczęły kwitnąć złocienie. 2 lub 3 odmiany mam. Przedwczoraj zaczął się zakwit. Nareszcie. Taka troszkę się w nich jakby zakochałam, ale też wiem, że nie należy ich sadzić tak pojedynczo, bo one dużo efektowniej wyglądają i rosną w kępie. To jest jeden z nich. Tu zaczyna się zakwit innej odmiany, ale jak już pojawi się większa burza kwiecia, to wtedy przedstawię nazwy. A jeszcze po drodze kalle wpakowały się przed obiektyw. Też zaczęły kwitnąć. Oto fioletowa, już 3 kwitną. Tu jest biała, która jako pierwsza rozkwitła. A tu jest taka cieniowana, biało-różowa. Przepiękne mają liście. No to chodźmy. O, no i patrzcie. Taka dżungla, taki burz. Tu już pęd wielki od criss-cross odmiany zakrada się do tej małej, bezbronnej sadzonki. Jubile. Więc ja jego tak ukierunkuję i przyszpilę, by temu smykowi nie przeszkadzał. Bo przyznać muszę, sami wiecie, ci, którzy uprawiają arbuzy, że gdy zarośnie nam zielenią, to nie ma gdzie nogi postawić. To jest wielki problem. Ja kiedyś cegły na cegłach, z 4 cegieł robiłam takie postumenty, wyspy i stawiałam nogi chodząc, ale pod cegłami mrówki lubią mieszkać. O, zobaczcie. W zeszłym roku wysiałam krwawniki. Nie chciało mi się pikować siewek wtedy, więc je zadołowałam wszystkie. Tu miałam rozsadzić wiosną, ale tak czas zleciał, że nie rozsadziłam. I zależy mi na tym kolorze żółtym. Dlatego dokupiłam kolejną partię nasion, wysieję je w tym roku, a za rok zakwitną. Może się trafi żółty kolor. Wczoraj właśnie poprzypinałam je, dzisiaj, bo leżały, kładły się tu. To co? Kończę. Wszystkiego dobrego życzę Państwu i zapraszam do subskrybowania kanału Mardar w ogrodzie. Jeżeli ktoś ma chęci, rzecz jasna. Dziękuję i do widzenia.